Cześć, witam w krótkim filmie o tym, jak działają filtry dolnoprzepustowe. Taki filtr dolnoprzepustowy oczywiście znajdziemy w moim wzmacniaczu VHF 500 W na pasmo 2 metry. Jest on skonstruowany, to jest widok praktyczny, czyli w praktyce 3 cewki, kondensatory odpowiednio dobranej pojemności, cewki oczywiście odpowiednio dobranej ilości zwojów dla tej częstotliwości. Tutaj sobie zawsze sprawdzam w praktyce taki filtr, czy moje założone cele są spełnione, więc widać, że te cewki, jedna jest rozchylona, gdzie indziej jest dodany kondensator więcej. A po co to wszystko? No to po to wszystko, aby nasz wzmacniacz nie nadawał tam, gdzie nie chcemy. Czyli jeżeli on ma nadawać na paśmie 2 metry, to chcemy, żeby główny sygnał był właśnie na tym paśmie. To jest widok w praktyce, natomiast zobaczmy sobie schematycznie, jak wygląda nasz filtr. Tak, a schemat naszego filtra to jest coś takiego, czyli mamy oczywiście wejście, wyjście o impedancji 50 ohmów, tak dopasowane. Mamy 3 cewki w szeregu. Tutaj przyjąłem 50 nanohenrów, indukcyjność każdej z nich. Pierwszy kondensator 12 pikofaradów, drugi jak i trzeci 33 pikofarady, ostatni również 12 pikofaradów. No i nasze oprogramowanie pozwala nam zasymulować w praktyce, jak wyglądają tutaj krzywe S21 czy tam S21 i S11. Teoretycznie to mamy tutaj widoczne dla naszej częstotliwości roboczej, czyli tutaj jesteśmy około 144 MHz. Tłumienie wynosi 0,1 dB, czyli bardzo dobrze, przepuszcza nam to, co chcemy. Natomiast powyżej już tam 190 MHz, jak widać, zaczyna się tłumienie. Tyle w teorii, a teraz zobaczmy w praktyce. Tak, widzieliście, na wejście i wyjście założyłem sobie, wpiąłem się z naszym LNA i możemy sobie przeanalizować charakterystykę S21, S21 naszego filtra. I zobaczmy, dla częstotliwości, na jakiej zaprojektowany jest wzmacniacz, czyli 144 MHz, mamy tłumienie naszego filtra minus 0,02 dB, więc bardzo niskie, bliskie zeru, i o to nam chodzi, ponieważ chcemy, żeby filtr dla naszej częstotliwości roboczej nie wprowadzał żadnego tłumienia, żeby był przezroczysty. Interesują nas kolejne harmoniczne, czyli druga, trzecia, no o czwartej myślę już nie będziemy tutaj wspominać. Zaraz Wam powiem dlaczego. No i sobie zobaczmy. Druga harmoniczna tonu 144 to jest około 290 MHz. Lećmy sobie, zobaczmy. 290 MHz, a tu jeszcze wróćmy, że fioletowa to jest SWR i SWR wynosi 1,05. Tak jest dopasowany, żeby na naszej częstotliwości podstawowej nie dość, że małe tłumienie, no to żeby też nic nie wracało nam do tranzystora, żeby żadna moc nie wracała do tranzystora, co mogłoby spowodować uszkodzenie. No i zajmijmy się drugą harmoniczną 290 MHz. Pi razy drzwi ustawmy, jesteśmy 290 MHz około. SWR oczywiście nieskończoność, a tłumienie, no jak sobie podlecimy do 290, to już mamy blisko 30, minus 30 dB, więc już jest bardzo fajnie. I lećmy dla kolejnej harmonicznej, to jest 432, czyli to jest harmoniczna trzecia. I tu tłumienie, no pi razy drzwi 432. Tu tłumienie mamy powyżej minus 70 dB. Bardzo wysokie, bardzo duże tłumienie i na tym nam zależy. A dlaczego bardziej skupiamy się na trzeciej, a nie na drugiej, to zobaczmy na kolejnym wykresie. Tu mamy odpowiedź, dlaczego skupiamy się bardziej na trzeciej harmonicznej, a nie na drugiej, jeśli chodzi o tranzystory LDMOS. Tu, jak dobrze kojarzę, jest pomiar gołego tranzystora LDMOS BLF 188, czyli bez żadnych filtrów, przy generowaniu na częstotliwości akurat tutaj 7,150 MHz, czyli pasmo 40 metrów. Jak tutaj widzimy, ton podstawowy minus 10 dBm. Natomiast druga harmoniczna, jak widać, wynosi około tłumienie
minus 44, tak? Minus 44 dBc, a trzecia harmoniczna, zobaczcie, jest tylko niższa o minus 11 dBc względem tonu podstawowego. I to, co mówiłem, bardziej zależy nam na stłumieniu tej trzeciej harmonicznej, bo ona jest dość wysoka w tym spektrum, który nadaje nasz tranzystor. Pomimo że nadajemy na tonie podstawowym, to jak widać on z dość dużą mocą nadaje również na innych częstotliwościach. Więc łatwiej nam filtrem zdusić drugą, bo tu mamy minus 44, nasz filtr miał około minus 28, czyli teoretycznie powinniśmy zejść poniżej również tych 70, minus 70 dBc tłumienia względem tonu podstawowego. Natomiast zobaczcie, żeby wytłumić trzecią harmoniczną, która ma minus 11, no trzeba przyłożyć, żeby zejść tak dość nisko, minus 60 kolejne. Żeby ta częstotliwość, na której nadajemy, żeby ta częstotliwość naszej pracy nie przenosiła się na inne pasma. Nie wiem, czy jest polska norma dotycząca tego, ale jest amerykańska i jeśli dobrze pamiętam, to dobrze by było mieć tłumienie harmonicznych minus 60. Tam chodzi o moc średnią naszych harmonicznych, żeby była poniżej 60 dB względem tonu podstawowego. Więc tak sobie założyć można, że z naszych wyliczeń teoretycznych, jeśli chodzi o LDMOS i jego charakterystykę promieniowania na harmonicznych i tłumienie naszego filtra, który sobie teraz stroję, powinna zapewnić nam to tłumienie poniżej 60 dB. Także taka ciekawostka, że każdy element we wzmacniaczu jest po coś, ma swoją rolę, no i trzeba go zawsze dostroić. Nie ma gotowego przepisu, bo pomimo że cewki na winiecie takie same, kondensatory delikatnie się różnią. Ja wiem, że są to już apteczne rzeczy, ale warto zrobić to najlepiej jak można. Dzięki, pozdrawiam. Może coś jeszcze wrzucę ciekawego, jeśli chodzi o budowę wzmacniacza i strojenie obwodów wejściowych.